Witam w kolejnym, choć tym razem wyjątkowym odcinku. Jego celem jest zwrócenie uwagi na akcję charytatywną Serce dla Powodzian, która zbiera pieniądze na osoby, które ucierpiały w zeszłorocznej powodzi i pochodzą z Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego. Jeśli chodzi o rowerowy aspekt tej akcji, to chodzi tutaj o tworzenie aktywności w kształcie serca i udostępnianie ich z hashtagiem Serce dla Powodzian, co spowoduje zwiększenie zasięgu tej akcji. Udostępniając swoją aktywność w ten sposób, bierzemy również udział w konkursie z nagrodami. O Sercu dla Powodzian dowiedziałem się z wideo od Zielonego F16 i link do tego filmu zostawiam w prawym górnym rogu, jeśli ktoś by się chciał z nim zapoznać. Szczegółowe informacje na temat całej akcji znajdziecie w linkach, które umieszczam w opisie filmu. Także zachęcam teraz do zapauzowania wideo i zapoznania się z akcją, a później, jeśli ktoś ma ochotę, do zobaczenia, jak przebiegła trasa mojego serduszka w ramach tej akcji. Także życzę miłego dnia i miłego oglądania. Dzisiaj moje rowerowe serduszko będzie miało około 85 km. No, kształt mi wyszedł taki w miarę podobny do serduszka, bo takie super serduszko to na pewno nie jest. I będę przejeżdżał przez Sławę, a później przez Przemęcki Park Krajobrazowy. Tam będzie taka kładka między jeziorami, z tego co pamiętam. Jeszcze tam rowerem nigdy nie jechałem, ciekaw jestem, jak to wygląda. Jak sobie poradzić z dziurawą ścieżką leśną? No najlepiej na wyśpiechu. No, za tym piaskiem na szczęście trafiła się naprawdę fajna droga leśna. No ale ta droga piaskowa, no to nie dość, że jakiś świeżo nawieziony głęboki piasek, no to jeszcze później pod górkę. No tak się tam scapałem, że myślałem, że ducha wieziony. No a tu jeszcze sarenki. Ładnie wjechałem przed obiekt. Dzisiaj może uda się nawet połączyć przyjemne z pożytecznym, bo jak widać tutaj jakaś szutrówka przez las, autostrada normalnie Premium Plus Plus. Super to jest wyłożone. Niby 5 km mam tu jechać, ciekaw jestem, ile takiej jakości odcinek będzie miał. Takie Super Premium to było przez kilkaset metrów, pewnie do składu drewna dojazd. A teraz jest tak no, troszkę gorzej, ale tutaj też jak widać nie ma tragedii, miejscami jest tak trochę piaszczyście, no, ale jak na razie całkiem dobra ta traska, ten dojazd pożerowy. Niby 4 km czy ileś tam jeszcze tutaj jest. Także no, na jakieś dojazdy do Sławy to może być niezła trasa, mi się wydaje. Taką nową ścieżką pieszo-rowerową wyjeżdżam sobie z miejscowości Lipinki, nią dojadę aż do samej Sławy. No a tamte 5 km no to był taki totalny miszmasz. Na początku super, później trochę takich dziur, później znowu całkiem dobrze, dziury i nie najgorzej przed samymi Lipinkami. A tutaj jeszcze gęsi chyba dzikie się opalają. Także no tamten odcinek nie jest zły. Myślę, że można pojechać. Może tam być czasami problem, jak będzie naprawdę sucho, ale ogólnie raczej nie powinno być źle. Także następny większy punkt to Sława, ale nad jeziora chyba nie będę jechał, z tego co pamiętam. Także dojechałem sobie do Sławy. No i teraz będę trochę wracał w stronę Lginia, bo to żeby wyszedł kształt serduszka, no to wiadomo jak to wygląda. A później z Lginia na Brenno będę się kierował.
za Sławą już któryś kilometr tłukę się takim chodnikiem rowerowym. Nie wiem, jaki to ma sens. No taki ma to sens, że to się w statystykach pewnie liczy jako dostosowanie ścieżki dla rowerów. Jechałem z tego chodnika rowerowego. Teraz kieruję się tutaj do lasu w stronę Jewa. Będę wracał do Radomyśla. Mam nadzieję, że to nie jest ten dojazd pożerowy, o którym myślę. Jak kiedyś tu z żoną jechaliśmy, to większość drogi to trzeba było pchać, był taki piasek, no ale zobaczymy. No i niestety jest piaszczyście i tak przez 3 km mam jechać, więc no na pewno dużo czasu tutaj stracę. Ludzie złoci, te pola, po których tu jechałem ze 2 czy 3 km, to jest chyba najbardziej kopny odcinek, po jakim jechałem od nie wiem jak długiego czasu. Ale się zmachałem przez te 3-4 km gorzej niż przez te 30 ktoś. Proszę, jak się chce, to można zrobić jakąś normalną drogę polną po drugiej stronie wioski. To jakoś idzie jechać, a nie w chwilach popachni. No ale tam się udało przejechać, więc nie ma co nagrać. Po Olbinie jeszcze kawałek taki pieszczysty będzie, ale nie aż taki jak tutaj. Po tych wojażach offroadowych, niezbyt przyjemnych ostatnio, kawałek asfaltu nowego, aż do Olbinia, a tam już będę odbijał do lasu w stronę Brenna. I już sobie zjechałem na dojazd pożarowy i później przez pole dojadę sobie tędy do Brenna i do wspomnianego wcześniej mostku łączącego 2 jeziora, a w tle możecie słyszeć żurawie. No tutaj trochę piachu jest, ale później będzie naprawdę fajnie szukać przez pole. Tutaj jak wspominana wcześniej, fajna szutrówka, szeroka droga, całkiem mocna nawierzchnia. Miała się do jeziora w Brennie sobie spokojnie dojazd. I w Brennie nad jeziorkiem zrobię sobie pierwszą przerwę. Przejechanych 50 km. Zostało mi tam niecałe 40 chyba. Zaraz zobaczę na komucie. Nawet mniej, 35 mi zostało. A nad jeziorkiem nikogo nie ma poza dzikimi ptakami. Tam jeden jakiś samochód się rozbił. A tak całe jeziorko dla mnie. Ja nie wiem, czy to dzisiaj taki smog jest, czy to po prostu jakieś mgły. No ale plusy przyjeżdżania nad jezioro w marcu są takie, że no nikogo tutaj nie ma około godziny 10 rano. Tak sobie dojechałem polną drogą do kładki między 2 jeziorami, jak wspominałem. To jedno jezioro to jest bodajże Osłonin, a tutaj nie wiem jakie. Ale tu jest taki fajny, tutaj jest taki fajny szlak konwaliowy, kajakowy. Kilka jezior można sobie opłynąć, on ma tam nie wiem, chyba 60-70 km. Aż do Przemętu można dopłynąć, z tego co wiem. Gdzieś tam wrzucę jakieś info dokładniejsze, jak sobie to sprawdzę w internecie. I wracamy chyba na drogę utwardzaną. I za Olejnicą wjechałem na jakąś ścieżkę leśną. A tutaj jeszcze jakiś przystanek taki fajny. Wjechałem na ścieżkę leśną, no tutaj na razie nawierzchnia idealna praktycznie. Szoterek premium, tu można powiedzieć. Zobaczymy jak długo to się pociągnie. Niby mam to ścieżka 1,5 km tak jechać.
Całkiem dobra ta droga z Olejnicy do Boszkowa. Tutaj nawet jakiś taki kawałek głębią był, ale się skończy, ale nie jest ile to jest jakiś taki piach, ale dobrze utwardzony, wyjeżdżony tymi ciężarówkami. I tak sobie tymi szuterkami dojechałem do Boszkowa. No teraz to już mi chyba zostaną tylko ścieżki rowerowe i asfalty i drogi. Zostało mi niecałe 20 km. Także jak widać pogoda przyjemna, trochę wieje, no ale jest naprawdę super jak na początek marca. Oczywiście nie ogarnąłem, że to co patrzyłem to była moja średnia prędkość, a nie odległość jaka mi została do domu. I teraz jak tu wjeżdżam do Włoszakowic, to mam około 20 km. I jeszcze jakiś tam odcinek terenowy do Jezierzyc Kościelnych powinienem mieć. Ale wydaje mi się, że tam jechałem w tamtym roku i tam nie jest to tragicznie. A tak swoją drogą, teraz już powoli wyjeżdżam z Włoszakowic, to całkiem niezłe pagóry tutaj są, jak na Płaskopolskę przynajmniej. Myślę, że można ujechać na niektórych górkach. A teraz już, tak jak mówiłem, w stronę Jezierzyc Kościelnej, gdzieś tu niedługo będę zjeżdżał w las. I zjeżdżam sobie w teren, jak na razie jest całkiem dobrze, przynajmniej twardo. Tu widać rozjeżdżone jakimiś ciężarówkami czy czymś, jak widać środkiem to się da bez problemu przejechać. Teraz jakieś 700 metrów przed Jezierzycami Kościelnymi dojechałem do ścieżki, którą kiedyś jechałem w tamtym roku. A te wcześniejsze 2-3 km no to były jakieś nowe ścieżki. W ogóle dzisiaj myślę, że kilkanaście kilometrów jakichś nowych ścieżek sobie doczłapię i będzie do Łądrera. Czyli po raz kolejny przyjemne spożycie. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Mam nadzieję, że wesprzecie akcję Serce dla Powodzian w jakiś sposób. Nawet nie chodzi o to, żeby tu wesprzeć finansowo, no tylko możecie to udostępnić, dać gdzieś tam pod postami, które to promują, jakiegoś lajka. Ewentualnie no też przejechać jakieś serduszko i gdzieś to udostępnić, żeby ta akcja się po prostu niosła. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.